Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu naszych wieczornych spotkań. Mam nadzieję, że jakoś bardzo Ci się jeszcze nie znudziły. Zapraszam na kolejną opowieść. Otóż były sobie kiedyś dwa królestwa. Królestwa, które graniczyły ze sobą. Jedno królestwo Słońca, drugie królestwo Księżyca. Jak się łatwo domyślić, w jednym królestwie oddawano cześć Słońcu, w drugim królestwie czczono Księżyc. Któregoś dnia doszło do ogromnego konfliktu na tle wierzeń w tych królestwach i królestwa postanowiły spotkać się na wojnie. W pewnej dolinie na dwóch jej zboczach ustawiły się dwie ogromne armie. Jedna armia w zbrojach Słońca, druga armia w zbrojach Księżyca. Starodawnym zwyczajem postanowiono, że zanim będzie wielka bitwa, to zmierzą się najpierw dwaj wielcy wojownicy. Może to pomoże rozstrzygnąć ten konflikt. Tak się stało. Po jednej i po drugiej stronie wybrano dwóch niezwykłych, dzielnych, bardzo odważnych i bardzo walecznych wojowników. Wystąpili naprzeciwko siebie, uzbrojeni w miecze i w tarcze, oczywiście ze znakami Słońca i Księżyca na swoich zbrojach i tarczach. Rozpoczęli walkę tuż przed południem. Walczyli zacięcie przez cały dzień. Świeciło bardzo mocno słońce, ale nie dało żadnej przewagi temu, który był w zbroi pełnej słońca. Walczyli zaciekle, walczyli równo, nie mógł jeden drugiego przemóc. Kiedy wreszcie zaszło słońce, kiedy wzszedł księżyc, myślano, że może ta druga strona, zaopatrzona w księżyc, zyska jakąś przewagę. Nie stało się tak. Walczyli przez północy równie zaciekle, równie mężnie. Nie dało to żadnego rezultatu. W końcu, już w środku nocy, wycieńczeni po kilkunastu godzinach walki, obydwaj wojownicy w końcu padli na ziemię. Obie armie poszły już dawno spać. Zostali we dwóch na środku, leżąc na polu, dysząc, nie będąc w stanie podnieść ręki, nie będąc w stanie się ruszyć. Patrzyli z odległości jakiegoś metra na siebie z ogromną nienawiścią. Mieli w oczach gniew, mieli agresję, mówili bardzo nieprzyjemne słowa. Mówili słowa, w których nienawidzę cię, to najdelikatniejsze słowa, jakie padały z ich ust. W pewnym momencie wojownik Słońca powiedział: muszę cię zabić, odpocznę jeszcze tylko chwilę, ale muszę cię zabić, dlatego że w moim domu czeka moja żona i czeka mój syn, który chce być wojownikiem. Muszę dać mu przykład, że takich jak ty trzeba mordować. Wtedy jego przeciwnik powiedział: muszę cię zabić, muszę odpocząć chwilę, bo nie mam teraz sił, ale muszę cię zabić, dlatego że ja też kiedyś miałem żonę i też miałem dziecko, ale twoi ludzie zamordowali moją rodzinę. Zdziwiły ich te opowieści. Zaczęli sobie opowiadać znacznie więcej. Zaczęli się pytać, jak to się stało, jak zginęła jedna rodzina, jak żyje i funkcjonuje druga. Opowiadali sobie swoje dzieciństwo, opowiadali to, jak byli szkoleni, spędzili kilka godzin na rozmowie. Kiedy wzeszło słońce, wstali, rzucili miecze, rzucili tarcze, objęli się, uściskali i odeszli w kierunku swoich armii. Żołnierze obydwu stron, kiedy zobaczyli wracających swoich dzielnych wojowników, zapytali, co się stało, dlaczego nie zabiłeś, dlaczego nie pokonałeś wroga. Obydwaj odpowiedzieli po dwóch stronach: nie mogę zabić kogoś i nie mogę nienawidzić kogoś, kogo historię już poznałem. Żeby komuś naprawdę przebaczyć, żeby kogoś pokochać, kto nam wyrządził krzywdę, żeby zrozumieć, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, trzeba poznać czyjąś historię. Czy tam, gdzie masz takie sytuacje, tam, gdzie masz takich ludzi, naprawdę poznałeś już ich historię? Czy też ciągle jesteś w tym miejscu, gdzie ty wiesz, co się tam dzieje, gdzie ty doskonale i najlepiej wiesz, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Czy poznałeś już tamtą historię?